Cześć! Ten utwór oczywiście musiał się pojawić w pewnym momencie na tym kanale. To, co wam zagrałem, to aranżacja wzięta z internetu, ale właściwie napisałem ją od nowa, dodając sporo elementów i sprawiając, że chyba jest trochę łatwiejsza do zagrania niż oryginał. Zanim zaczniemy ten tutorial, małe ogłoszenie. Jeżeli ktoś z Warszawy chciałby zapisać siebie lub dziecko na zajęcia z gry na ukulele, to od września będę miał kilka wolnych miejsc na Ochocie, Bemowie i w Ursusie, w razie czego kontakt mailowy jest w opisie. Jeżeli podoba wam się po prostu taki styl gry, jaki tutaj prezentuję na kanale, to nauczę go was, nie wiem, maksymalnie w pół roku. Nie no, zależy od osoby, ale no tak z doświadczenia wiem, że to się dzieje dosyć szybko, więc no dobra, to jak zwykle omówimy sobie wszystko krok po kroku. Palec środkowy leży na trzeciej stronie od dołu na drugim progu. Jeśli chodzi o prawą rękę, to jak zwykle kciuk, trzecia struna od dołu, palec wskazujący druga od dołu i palec środkowy dolna struna i jedziemy z pierwszym taktem. Teraz dokładamy palec wskazujący w lewej ręce na drugiej stronie od dołu na pierwszym progu. No i możemy zagrać właściwie drugi takt, czyli szarpiemy teraz 3 dolne struny jednocześnie i nie puszczając tego akordu 6 kolejnych dźwięków. Ok? Następnie musimy złapać sobie akord C5, czyli power chord C. Nie musi was interesować, co to znaczy. Chodzi o to, żeby 2 dolne struny na trzecim progu złapać. Ja akurat to przejście proponuję zrobić w taki sposób, żeby do tego akordu C5 użyć palców serdecznego i małego. No, tak jest najwygodniej chyba przejść, ale jakikolwiek sposób będzie w porządku. No dobra, i na tym akordzie gramy sobie bicie harcerskie, czyli dół, dół, góra, góra, dół, góra, plus jeszcze jedno uderzenie w dół. Zagram wam, jak to brzmi od początku. Ja tutaj zagrałem te 7 kolejnych dźwięków. Tutaj nie ma żadnej filozofii po prostu. I gracie, zwróćcie uwagę tylko, że po tym ostatnim uderzeniu w dół na akordzie C5 nie ma w ogóle przerwy. Czyli... No i tutaj, tak jak macie w tabach, łapiemy sobie demol i szarpiemy 3 górne struny, a następnie gramy jakby ciąg dalszy bicia harcerskiego, czyli to szarpnięcie jakby zastępuje nam pierwsze uderzenie w dół w biciu harcerskim. Czyli mamy dół, dół, góra, góra, dół, góra. Mam nadzieję, że rozumiecie mniej więcej, o co mi chodzi. Zagram wam teraz całe te 2 linijki. Ok, jesteśmy w tym miejscu. Przechodzimy sobie teraz do drugiej części tej piosenki. Jeżeli czegoś nie załapaliście, powtarzajcie ile wlezie i zwalniajcie ten filmik w razie czego. Jesteśmy teraz w pierwszym takcie drugiej części. Tutaj pojawia nam się akord dosyć przyjemny do złapania, bo to jest G-dur przesunięty o 3 progi w górę. No i tutaj szarpiemy sobie 3 dolne struny. To jest pierwsze szarpnięcie. Po czym dolną strunę i tutaj będzie trudne mechanicznie przejście, bo będziemy musieli zmienić układ całej ręki, mianowicie złapać małym palcem trzeci próg na dolnej strunie i palcem wskazującym pierwszy próg drugiej struny od dołu i szarpnąć 3 dolne struny. Czyli mamy coś takiego. Nie, tutaj dosyć szybko trzeba ten ruch zrobić. No i teraz zostajemy na tym akordzie. To znaczy, nie musicie. Możecie sobie po prostu złapać F-dur i zagrać te 4 kolejne uderzenia góra, dół. Natomiast jeśli dla kogoś to nie stanowi wyzwania, to może sobie zostawić ten mały palec tutaj na trzecim progu i złapać akord, który się nazywa F na C, czyli po prostu F-dur z dołożonym małym palcem tutaj, ok? No dobra, czyli od początku mamy coś takiego.
Jak pewnie zauważyliście, tutaj spory kawałek się powtarza drugi raz. Spróbujcie sobie pobrać całe taby i ogarnąć, o co mi dokładnie chodzi, w sensie co się powtarza 2 razy, bo tutaj na ekranie trochę ciężko mi to pokazać, ok? Ale jestem pewien, że to ogarniecie. Jesteśmy teraz w takim razie w pierwszym takcie drugiej linijki i tutaj zapewne większość z Was, nie obrażając oczywiście, widząc te piątki, złapalibyście to którymś palcem i po prostu zagrali. Ale zwróćcie uwagę, jaki akord jest później. Właśnie to jest dobra nauka, że trzeba patrzeć zawsze w prawo, co się tam dzieje. I tutaj faktycznie dobrze jest złapać od razu znowu ten akord, ten G przesunięty o 3 progi, ok? Bo wtedy możemy sobie zagrać. Ten szlaczek, który widzicie w tabach, oznacza arpeggio, czyli to przejechanie kciukiem. Dobra, idziemy dalej, zostajemy cały czas na tym samym akordzie i gramy 4 kolejne dźwięki. Oczywiście do tej 7 będziemy musieli użyć małego palca, chyba że nie dacie rady, nie będzie to dla Was wygodne, to po prostu puśćcie ten akord i zagrajcie to jakoś inaczej, to jest obojętne dosyć. Dalej, jesteśmy w trzecim takcie, czyli w ostatnim takcie drugiej linijki tej części. Stali widzowie mojego kanału zapewne już ogarniają schemat tego kolejnego akordu, ale tak szybko on wygląda tak, że mamy złapany 5. próg trzeciej struny od dołu palcem wskazującym, 6. próg drugiej struny od dołu palcem środkowym i małym palcem łapiemy sobie 8. próg dolnej struny i gramy 3 kolejne szarpnięcia. Następnie 2 proste dźwięki i wracamy na Wasz ulubiony akord, czyli ten jakby F na C, powiedzmy. Przechodzimy dalej, oczywiście zostajemy na tym akordzie i teraz znowu jest ta opcja, żeby złapać albo sam F-dur, albo to F na C, zostać z tym małym palcem i dołożyć środkowy na górnej strunie na drugim progu. I tutaj znowu gramy góra-dół, góra-dół. Ok, następnie robimy 3 kolejne ruchy. 5, 3 i szarpnięcie 2 dolnych strun, gdzie mamy palec wskazujący, co jest dosyć ważne, na pierwszym progu drugiej struny od dołu. To było ważne, bo zobaczcie, że później mamy demol, więc ten palec stanowi już podstawę tego akordu. Łapiemy sobie ten demol i gramy dalszą część bicia harcerskiego, to znaczy dół, góra, góra, dół, góra, dół. No i ten dół jak zwykle taki dodatkowy, nie? Jeszcze raz. Dół, góra, góra, dół, góra, dół. I teraz mamy 3 dźwięki, które gramy nie puszczając tego akordu. To są jedynki na drugiej strunie od dołu. One są składnikiem akordu demol, więc nic nie musimy po prostu zmieniać. No i gdybyście się zastanawiali, co oznaczają te symbole, ten taki daszek oznacza nam uderzenie w dół po prostu strun, a ten dzióbek uderzenie strun w górę. Ok? To jest trochę nieintuicyjne, ale w tym programie, w którym zapisywałem te taby, tak jest najbardziej czytelnie to wszystko zapisać. Przyzwyczajcie się, bo jestem pewien, że gdzieś w internecie się jeszcze z takim zapisem spotkacie. Dobra, i teraz łapiemy sobie C-dur i za maszystym ruchem gramy to arpeggio. Ten akord brzmi długo, więc możemy sobie pozwolić na jakieś takie sztuczki. Tutaj nie ma też żadnej filozofii. Następnie gramy sobie pustą strunę drugą od dołu. Ja akurat zapisałem tutaj rytm w taki sposób, że to są 3 takie równe dźwięki, powiedzmy, ale można też zagrać to 0 takie przedłużone. I to też bardzo fajnie brzmi i wydaje mi się, że tak jest w oryginale. No i później gramy sobie to, co było we wstępie, czyli to takie charakterystyczne. No i wszystko zaczyna się od nowa. No to co, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, gdzie gadam jakieś głupoty, których zakładam, że nikt nie słucha, możecie dać znać w komentarzach. To będzie informacja dla mnie, że przebrnęliście przez cały ten odcinek. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia niebawem. Trzymajcie się, cześć.